A dziś zamiast budzika obudził nas dźwięk starego diesla, bo stoimy w kolejce po paliwo. Jest 7 rano. Sprawa wygląda tak, że na południu Iranu dość długo się będą mi tak warczeć cały czas tutaj, trąbić. Bo właśnie ruszyli, 7 rano otworzyli, więc każdy kto pierwszy, ten lepszy. Masakra jest. Na południu Iranu jest straszny problem z dieslem. My się dość długo prześlizgiwaliśmy, udawało nam się tankować. A teraz sytuacja wygląda tak, że z Zatoki Perskiej przyjechaliśmy już w stronę granicy z Pakistanem. Zrobiliśmy bardzo dużo kilometrów na oparach, no ale już trzeba zatankować. Tak jechaliśmy, każda stacja od stacji. Co tu się dzieje? Stacja od stacji, próbowaliśmy zatankować, nie było. No i tutaj zazwyczaj przywożą rano i ile im starczy, to tankują. Zaraz się będziemy próbować gdzieś dogadywać, wpychać jako turyści, trochę wykorzystać naszą sytuację. Tego, że turystów bardzo dobrze traktują w Iranie, ale nie jest prosto, żeby zatankować samochód, a do tego jeszcze jest zimno. Jest tak teraz dieslem wszędzie, jest siło za mną, zobaczcie jak ruszyli. Dobra, zbieramy się, jedziemy z tego oparu. Wystarczyło wyjść z kamerą, pokazać się i już mam powiedziane: nie stój tu w tej kolejce, jedź od razu pod pompę. Nie patrz na nich. My English is not good, but not look, go. Okej, jedziemy, widzieliście, tak to się odbywa. Taką mieliśmy nadzieję, że tak nam się uda to załatwić, no i próbujemy. Zbieramy groszka i może zatankujemy, może nie. Kazali nam przyjechać z drugiej strony kolejki. Jesteśmy jedynymi obcokrajowcami tu, w tej kolejce, która wygląda tak, że oni wszyscy się dzisiaj nie zatankują, bo my mamy 80 litrów w baku, a oni no to mają na pewno dużo więcej, bo mają ogromne te ciężarówki. I dziwna jest sytuacja, stacja jest jeszcze nie otwarta. Tak to ostatnio jest tutaj u nas z nami w Iranie, że budzimy się przed wschodem słońca, a kładziemy się spać koło północy. Bardzo, bardzo intensywny czas. Ale to, co się tutaj dzieje od kiedy zjechaliśmy z wybrzeża, w sumie już na wybrzeżu były te kolejki, to jest coś niesamowitego. Ja nie bardzo rozumiem tą sytuację, dlaczego tak się dzieje. Tym bardziej, że oni mają swoje paliwo. Nie muszą sprowadzać gdzieś tam z innego kraju. Zostało nam bardzo mało czasu i jak tutaj będzie problem z zatankowaniem, to jeszcze może być problem na granicy i musimy mieć taki zapas czasu. I zostało dosłownie kilka dni, żeby wjechać do Pakistanu. Nie, to jest jakiś dramat. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego i nam, jako Europejczykom, to się totalnie nie mieści w głowie, bo my nie widzieliśmy takich kolejek. Nawet jeżeli były już wzrosty cen paliwa w Polsce i ludzie się tankowali masowo, bo gdzieś tam było taniej i były te kolejki, no to nie były aż takie. Co? Nie wiem, czekamy na kartę. Czujesz wzroki Irańczyków? Nie, raczej wyluzowani są. Nie mają problemu, że my tu podjechaliśmy. Nie, nie mają. Tak jakby znają nasz ból. No, że my mamy mało czasu, no i nie możemy czekać w kolejce. Daniel tutaj chodzi, załatwia. Iran jest bardzo ciężki do podróży własnym autem, ale nie tylko. To jest najcięższy kraj, w jakim byliśmy. To jest cały czas jakiś problem z czymś, ale no jakoś radzą sobie, tylko czasami to zajmuje dużo czasu. My sobie radzimy, ale też to nam zajmuje bardzo dużo czasu. No i już naprawdę myślimy coraz poważniej o tym, żeby wjechać do Pakistanu i zostawić to wszystko, żeby mieć internet. Nie możemy wygrać filmu
Właśnie się dowiedzieliśmy o tragicznym wypadku naszego kolegi Jarka Zielińskiego, który jechał ze swoją córką Zuzią. Żyjemy tym cały czas, próbujemy cały czas wejść w internet, żeby uzyskać jakieś informacje, żeby się z kimś skontaktować. Widzieliśmy, udało nam się ściągnąć zdjęcia. Wyglądało to masakrycznie. Jesteśmy mocno wstrząśnięci, nie umiemy się z tym pogodzić. I właśnie w takich sytuacjach najbardziej nam brakuje internetu, bo jeżeli my gdzieś tam się przemieszczamy, zwiedzamy, no to okej. Można sobie też odpocząć od tego internetu. Internetu nie jest całe nasze życie, chociaż potrzebujemy go do pracy. Ale w takich momentach, kiedy coś tam się dzieje w Polsce, kiedy coś się dzieje w naszych rodzinach, kiedy jest jakiś problem, kiedy coś się dzieje u naszych znajomych, no to mamy opóźnione możliwości. Tylko się domyślaliśmy, dlaczego jest taka sytuacja z paliwem. Szczególnie tutaj na południu nas to dotyka, bo jest problem. Ale potwierdzili nam to Irańczycy. Za pomocą translatora Vasco się zapytałem. No nie chcę im też robić przypału, że któryś tam mówi coś nie tak i potem będzie miał z tego tytułu jakieś problemy. Ale jest problem z produkcją. Nie nadążają produkować produkcji, a Iran jest bardzo wysoko. On jest w pierwszej piątce krajów produkujących z paliw kopalnych ropę i benzynę i paliwo jest reglamentowane, wpisują na listę, ci wszyscy kierowcy nie płacą za to, czyli żeby nie korektorować, ci na górze zarządzają tym wszystkim i nie ma czegoś takiego, że przyjeżdża się i normalnie płaci, tankuje i to stąd wynika problem, że po prostu oni nie mają jak nadążyć z produkcją. Podejrzewam, że to jest związane z tym, że nie mają też jak robić serwisu różnych rzeczy w tych wszystkich, jak się nazywają te przerobu? Przerobu czego? Paliwa, co widzieliśmy? Te ognie piekielne? Rafineriach. W rafineriach mają pewnie jakieś przestoje związane z serwisem, no bo oni nie mogą sobie zamówić gdzieś tam w innym kraju jakiejś części, który nie jest z nimi zziomkowany no i wszyscy stoją, czekają po kilkanaście godzin, czasami dni. Ale my, turyści, wykorzystaliśmy to, co w Iranie... Dlatego, że my płacimy, dlatego nas puścili, bo my nie czekamy na to bezpłatne paliwo rządowe. A ile zapłaciliśmy? 5 zł. W przeliczeniu. Za cały bak. Za 80 litrów. Bo tak przyjechaliśmy tu już na oparach, że po prostu ja myślałem, że staniemy. Dlatego też spaliśmy z nimi w kolejce, bo nie mieliśmy paliwa, żeby jechać nigdzie indziej. Teraz tak jak... Ale wyspaliśmy się, tak. Bo oni nie parkotali. Tak. Tymi silnikami też spali i tutaj ta stacja benzynowa jest dosyć daleko głównej drogi, więc naprawdę mieliśmy tutaj w Iranie gorsze noclegi. A przy stacji jeden z ostatnich, ale i dobrych, dobra, najlepszych. Pijemy kawę i jedziemy do Pakistanu. Zjedliśmy szybkie śniadanie. Wypiliśmy kawę, bo jednak ta nasza kawa to jest najlepsza. Tutaj w Iranie jest dobra kawa, całkiem, ale nie wszędzie można dostać americano. Tylko te szoty. Tylko te takie mocne szoty. Ja za espresso nie przepadam, bo to jest zbyt mocne dla mnie i oni do tego nie podają cukru. Tylko czekoladkę. Tylko czekoladkę, a jednak no ciężko to jest wypić nawet z czekoladką. Dlatego wypiliśmy... duży szot. Tak, jak lubimy. W takich kubkach pijemy, w naszych kubkach polecamy. Jakby ktoś chciał kupić, zapraszamy do sklepu. Ale ogólnie tak jak oglądacie przez całą serię, jedliśmy różne rzeczy, ale nasz plan na Iran był taki, że rano śniadanie w kamperze, zazwyczaj, kilka razy się zdarzyło, że poza kamperem, a potem obiad, bo jedzenie jest bardzo tanie, między 20 i 30 zł, a to co widzieliście, cały przekrój jedzenia można znaleźć. Mieliśmy mało czasu na gotowanie. Mieliśmy krótką wizę do pokonania wiele kilometrów, dlatego... Do zobaczenia tysiąca rzeczy. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, bo jednak Iran jest przepięknym krajem. Nie wiem, czy nie najpiękniejszym w naszej karierze podróżniczej. No i jedliśmy bardzo dużo na mieście i z tym, że wydaliśmy mało. Tak. Chcieliśmy popróbować wszystkiego. Nie wszystko się udało spróbować. Dalej nie znaleźliśmy wielbłąda. Dzisiaj też jemy, pokazujemy wam... Co nam się dzieje? Ze środka tutaj jakieś tam są
Tutaj jakaś jest budowa w ogóle. To znaczy, to nie jest jakaś budowa. To jest twierdza. Śniadanie zjedliśmy z widokiem na twierdzę Erkebam w miejscowości Bam i trwa tutaj w dalszym ciągu odbudowa, dlatego że dokładnie 20 lat temu, 26 grudnia 2003 roku miało tu miejsce ogromne trzęsienie ziemi, w którym zginęło prawie 27 000 mieszkańców Bamu i przez 20 lat oni odbudowują tą twierdzę, bo ona w 80% została zniszczona, a jest ona zbudowana z bardzo ciekawego materiału, to się nazywa cegła mułowa. I bardzo wiele krajów zdecydowało się pomóc Irańczykom i bardzo dużo, najwięcej Japonia. Oni doświadczenie mają z trzęsieniami ziemi. Tak, na odbudowę, ale mimo tego przez 20 lat nie udało się jej całkowicie odbudować, choć wygląda ona naprawdę nieźle, jak na potrzęsieniu ziemi, więc trochę zostało odrestaurowane. Natomiast sama ta cytadela bardzo ogromna i zajmuje bardzo dużą powierzchnię, także pracy też jest bardzo dużo i cały czas, jak jedliśmy śniadanie, to był spokój, teraz ruszyły te ciężkie maszyny. Po raz kolejny też zmieniliśmy klimat, doskwiera nam zmiana temperatury i tak cały czas jest z ciepłej Turcji do zimnego Iranu, z zimnej części Iranu do ciepłej części Iranu i znowu wróciliśmy na śnieg i widzimy śnieg na górach, widzimy inne rzeczy i trzęsiemy się z zimna. Mamy nadzieję, że nie będziemy chorzy, bo za każdym razem, kiedy zmieniamy strefę klimatyczną, to odbija się to bardzo na naszym zdrowiu. Czasami jest tak, że odczuwamy tylko takie większe zmęczenie, ale ostatnio jest tak, bo jest zima, że chorujemy. Jeszcze wam pokażę nóż. Jeszcze dzieci spotykamy chore, to najgorsze są zarażacze. Bo właśnie chowam naczynia. Kupiliśmy, gdzie my to kupiliśmy? W Shirazie. W Shirazie, ale coś nie tak jest z tą stalą, bo ona rdzewieje. Ja, jak wiecie, lubię buty, więc tutaj końcówka jest z buta. Tutaj są takie fajne oczy wyrzeźbione, ale ona jest... Ten nóż jest z czegoś takiego dziwnego, że cały czas... Na ozdobę, a nie na używanie, a my jak używamy, to rdzewieje. A my to kupiliśmy nie do ozdoby, bo my ozdób nie kolekcjonujemy, bo nie mamy gdzie i po co. Tylko chcieliśmy go używać na co dzień. No i ogólnie jest ostry, do użycia jest spoko, ale za każdym razem potem takie jest żółte jak rdza. Albo nie wiem, z tego to wychodzi. Wiecie, jak się zająć takim nożem, żeby to ostrze tak pięknie błyszczało. Good luck! Okay. Thank you! I tak jest cały czas. Ktoś podjeżdża. I nas zaczepia, pozdrawia, wita w swoim kraju. A najważniejsze, skąd jesteście? Tak, nie mogą rozszyfrować tablicy, oni czytają w drugą stronę, piszą w drugą stronę. A my mamy pierwsze FR i FR im sugeruje Francję. Mówimy Lachistan, to jest Pakistan, potem jest Poland, Holland, cały czas to samo. I welcome to my country. Ale idzie się do tego przyzwyczaić. Jesteśmy na skraju pustyni Lud, która jest najgorętszym miejscem na całym świecie. Tak. Z tym, że mamy styczeń i coś niesamowitego się zdarzyło właśnie w zimie. Doświadczyliśmy pierwszy raz zjawiska Fata Morgany. Patrzyliśmy, cały czas była taka woda, której nie było na mapie i której się nie spodziewaliśmy, takie jakby rozlewiska. A jak dojeżdżaliśmy na miejsce, to oczywiście wody nie było. Jak tęcza. Jedziesz, próbujesz złapać, a... No, coś na takiej samej właśnie zasadzie, ale no coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu doświadczyliśmy Fata Morgany. Co tu ma? Jest jak jest 50, jak jest piekło? Ja nie wiem, jak byśmy tutaj przeżyli w lecie. No. Próbujemy wam pokazać zjawisko Fata Morgany, ale jednak ciężko to uchwycić na kamerze, bo to jest bardzo daleko i nawet na zbliżeniu no nie widać tego zjawiska. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Od kilkudziesięciu kilometrów oprócz Fata Morgany to obserwujemy nic, albo hałdy piasku, albo troszeczkę kamyczków. Czasami jeżdżą samochody, Tak. jest tutaj straszny wiatr
I ta pustynia jest taka zróżnicowana, dlatego że są kamyczki, są w ogóle 3 rodzaje pustyń i ona jest właśnie bardzo taka zróżnicowana, że to nie są takie piękne wydmy, tak jak widzicie, to na Półwyspie Arabskim chyba są takie pustynie, a być może ta pustynia Lud wygląda zupełnie z innej strony. My w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będziemy jechać przez tą pustynię. Myśleliśmy, że będziemy inaczej jechać do Pakistanu, ale w pewnym momencie Tak jest wyznaczone przejście graniczne, nie macie wyboru. postanowiliśmy zahaczyć o Bam, a z Bam nie da się inaczej przejechać jak przez jaskinie, jak przez pustynię Lud. I bezkres sięgający po horyzont, piasek jak się wysiądzie jest wszędzie, to naprawdę daje do myślenia. Teraz jest droga, teraz są samochody, ale jak kiedyś ludzie tędy przemierzali jedwabny szlak, bo to jest jakaś odnoga jedwabnego szlaku, może nie szedł tędy ten główny, ale właśnie tędy ludzie w karawanach, na tych wielbłądach, na których musieli męczyć się, żeby teren jest nieprzyjazny człowiekowi do niczego, do mieszkania tym w ogóle. Ja nie wyobrażam sobie, jak oni by tu mogli mieszkać na tej pustyni. Ale naprawdę jedzie się takich bezkresów. Nie widzieliśmy, myśleliśmy, że Syberia to jest bezkres, ale pustynia jednak to jest całkiem inne doznanie. Co jakiś czas są takie wieżyczki, które bardzo fajnie wyglądają na tym pustkowiu, na pustyni. Jakieś pozostałości po fortyfikacjach jakichś obronnych, widać, że to służyło do strzelania, bo okienka są małe, ale robią fajnie, no fajny klimat. Nic, nagle wieżyczka stoi pośrodku niczego. Na tle kolorowych gór, bo to jest skraj jaskini i te góry już tutaj się wynurzają coraz bardziej. I jaskinia się z pustynią myli. To jest skraj pustyni. Za to właśnie kochamy jeżdżenie kamperem, bo najpierw z monotonii przeszliśmy w piękne, kolorowe góry, po prostu widoki nas zachwycają, cały czas stajemy, trasa, która miała trwać 4 godziny, już teraz trwa te 4 godziny, a jeszcze nam 2 zostało, więc 6 to jest minimum, ale non-stop się zatrzymujemy, zachwycamy, bo... Trasa nie jest trudna, nie jest zła, naprawdę jest na razie jest okej, ale my cały czas jeździmy i tak wow, tak. Zróbmy tu zdjęcie, zatrzymajmy się, czekaj, jedź wolniej. Więc naprawdę widoki w Iranie są oszałamiające, te kolory są cały czas inne, cały czas te góry nie są nigdzie takie same, to trzeba przyjechać zobaczyć na żywo, bo nie wszystkie kolory też szkło kamery jest w stanie oddać. A w ogóle głupia sytuacja, bo my takie kolorowe góry i tak mocno zachwycaliśmy się tymi w Turcji, a ich było tak malutko. My tak się cieszyliśmy, jejku, jakie piękne góry. I potem poznaliśmy Irańczyków i jedna Iranka przegląda naszego Instagrama i mówi: źle oznaczyliście zdjęcie. Te kolorowe góry są w Iranie. Mówimy, nie, w Turcji. Ona, nie, to jest niemożliwe. Takie kolorowe góry są w Iranie. Z czego te tureckie, jeśli nie oglądaliście odcinka, to sprawdźcie kartę. One są bliżej, więc jak chcecie doznać tego, czego my teraz doznajemy, to można przyjechać bliżej, ale jak chcecie doznać pełnej ekstazy, to trzeba przyjechać do Iranu. Właśnie nas zatrzymała policja i ten gostek, za którym jedziemy, ma jakąś władzę, bo podszedł, wysiadł z samochodu i coś tam zagadał i nie musieliśmy pokazywać dokumentów, od razu nas puszczono. Zatrzymała nas, żeby sprawdzić dokumenty. Oni w ogóle nas też nagrywali. Nie pytając się nas o zgodę, bo ich jest 2. A my nie jesteśmy z Iranu, musimy podać zgodę. I ten, co nie mówi po angielsku, to właśnie nas nagrywał cały czas, całą rozmowę, wszystko. No i tak dziwnie, jak ktoś ci tutaj nagrywa, to ktoś obcy podchodzi. Nie, no w ogóle dziwne rzeczy się tutaj dzieją. A w Iranie nie da się zaplanować sobie dnia, bo zawsze coś wyskoczy. Tak. Zawsze jest jakiś Irańczyk, który ten plan rozwali. Akcja jest taka, że wylądowaliśmy w hotelu, na początku nie wiedzieliśmy bardzo, co się dzieje. Gostek jest jakimś przedstawicielem do spraw turystyki. Powiedział, tego miasta, tak, Zahanu. Powiedział, poczekajcie, zaraz przyjedzie ktoś z granicy. Myśleliśmy, że już na sam koniec jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje. My name is Moshtaba
Miroseni. I work in tourism organization in Sistan and Balochistan province. Sistan and Balochistan is great for tourism. Dopytaliśmy o wszystko, o co chodzi. Chodzi o promocję regionu, więc serdecznie Was zapraszamy, bo kwestia jest tego typu, że Zahadan. Putniemy to na naszej mapie. To jest takie ostatnie miasto, największa prowincja w Iranie. Natomiast przez to, że jest na samym końcu pustyni, to bardzo mało turystów tutaj przyjeżdża. A jest tutaj bardzo dużo do zobaczenia. Tak. Są miejsca wpisane na listę UNESCO, jest przede wszystkim pustynia Lud, która z tej strony jest przepiękna. Cześć kolejnego dnia. Zostaliśmy przy hotelu, napełniliśmy sobie wodę. Być może można tu też serwis zrobić, ale już nie chcieliśmy pytać, bo i tak się uwikłaliśmy dosyć mocno w promocję tego regionu mimowolnie, no nie wiem jak to nazwać. Nie planowaliśmy tego, nie chcieliśmy. W tym regionie przejechaliśmy część, jakąś 1/10 pustyni Lud. Tak. I więcej nie wiemy i nie mamy czasu, bo kończy się wiza. Więc to wszystko jest takie dziwne i w pewnym momencie ta gościnność Irańczyków jest taka aż napastliwa. Tak. I jesteśmy zmęczeni Iranem i chcemy odpocząć, pobyć trochę sami, bez towarzystwa, bo tutaj cały czas jesteśmy z kimś. I teraz tylko i wyłącznie się na to zgodziliśmy, pozwoliliśmy się, powiedzmy, uwięzić w tym hotelu, dlatego że Gostek, który był poza kamerą, go nie widzieliście, bo on się nie chciał dać nagrywać, bo był poza pracą, pracuje na granicy, jest strażnikiem i ma nam pomóc w procedurze przejścia całej papierologii, wszystkiego, co jest na granicy, a nam to się przyda, bo jak pamiętacie z pierwszego odcinka z Iranu, to tam gdzieś nam mówiono o wyrobieniu tablic, potem nam na posterunku policji powiedziano, że nie trzeba tych tablic robić i mamy obawę, że okaże się, że jednak trzeba robić, więc taki Gostek nam się przyda i to będziemy dzisiaj ogarniać, czy nam się uda to zrobić. Mamy nadzieję, że Mamy nam nadzieję, się przyda. bez dodatkowych kosztów, czy nie. Mamy nadzieję, że nie tracimy swojego czasu, bo planowaliśmy spać na pustyni, już przy samej granicy, a zostaliśmy w mieście, a wiadomo jak to jest w mieście i wiadomo jak to my lubimy irańskie miasta, wszystkie miasta duże, ale no zobaczymy. Mówiliśmy się tak, na 9. pomoże. 9 już jest, go jeszcze nie ma, to jest Iran, więc trzeba na to zważyć. Jak to na granicy jest problem, ale na pierwszej granicy, na której jesteśmy, możemy nagrywać. Nie ma tu z tym żadnych przeciwwskazań, żeby nagrywać. I kwestia jest tego typu, że zamówiliśmy sobie wizy do Pakistanu w formie inbox, ale nie inbox na e-mail, tylko inbox na granicy. No i teraz taka informacja widnieje na dokumencie autoryzacyjnym, że możemy jechać do Pakistanu i w jakim terminie. I dla mnie jest jasne, że powinienem pojechać teraz na stronę pakistańską i oni mi tą wizę tam, ten inbox jest na granicy i tak jest napisane na tym dokumencie. No ale tutaj sprawa jest taka, że poszli się zapytać policji, czy to jest wiza. No to nie jest wiza, bo ja mam ją odebrać na granicy, taką opcję sobie wybrałem. No i teraz jest kwestia, że zeszło nam tu kupę czasu, jest już godzina prawie że 14. Jest tutaj w tym mieście Zahadan, jest tutaj konsulat. Z tym, że właśnie otwarty do 14, mamy godzinę drogi z granicy. No i oni teraz sprawdzają, nie chcą nas wypuścić stąd, no bo to jest stempel w karnecie, w carnet de passage. I tak jakby jak nas cofną z Pakistanu, to od nowa musimy przejść procedurę wjazdu do Iranu, a tu nam został, to jest nasz przedostatni dzień, bo przyjechaliśmy trochę wcześniej, żeby móc się właśnie, jakby coś nie grało, jeszcze zorganizować. I am Mr. Hamid, famous king of Taftan border. I request you, if you have any question, any problem, you can contact me direct with my WhatsApp. Information if you need from Iran, from Pakistan, from India border. Anytime feel free and contact me anytime. I teraz nie wiemy co zrobić, bo z jednej strony wydaje nam się, że powinniśmy już jechać do Pakistanu. Oni gdzieś dzwonią, sprawdzają, trwa to bardzo długo, a w dalszym ciągu jesteśmy na granicy. No i trochę nas to denerwuje, bo nie wiemy sami co teraz już dalej zrobić, a czas leci.
i możemy przedłużyć wizę w Iranie, ale to będzie znowu przedłużenie na miesiąc, kolejne koszty, a nam aż tyle nie potrzeba, bo już teraz nie chce nam się wracać. Będziemy się wracać na Tak. wybrzeże. Tutaj jest, znaczy teraz to już jest ze 20 stopni, no ale w nocy jest -5 i to, co mieliśmy zobaczyć w Iranie na ten pierwszy raz zobaczyliśmy tak. i jesteśmy już zmęczeni tym krajem i A on nas nie chce go wypuścić, no my tu już spędziliśmy tak, wschodnie granice mają od 11 to do 3 siebie, że godziny. trudniej wypuszczają niż wpuszczają. No nie wiem, ja bym spróbowała i nie wierzyła Irańczykom.